To nagranie jest dla Ciebie, jeżeli zostałeś oszukany, bądź chcesz się uchronić przed oszustwem. Witaj, piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I do nagrania dzisiejszego wideo zainspirowała mnie moja osobista sytuacja, która zdarzyła się w zeszłym tygodniu. A dokładnie co się wydarzyło? Będąc w biegu tak zwanym, czyli szykując się do wyjścia, nagle odebrałam telefon, gdzie bardzo miła pani zaczęła mi przedstawiać informacje na temat możliwości dostępu do portalu prawniczego, gdzie jest bardzo dużo informacji prawniczych, ale również bardzo dużo dokumentów niezbędnych dla każdego przedsiębiorcy. No, ponieważ też jestem przedsiębiorcą, no to potencjalnie gdzieś mnie ta informacja zainteresowała. Natomiast oczywiście będąc w pośpiechu i nie mogąc z tą panią rozmawiać dłużej, powiedziałam jej, zresztą tak jak zwykle mówię osobom, które właśnie w takich momentach do mnie dzwonią z różnymi ofertami, że proszę o przesłanie oferty na maila i jak będę miała czas i się z nią zapoznam, będę zainteresowana, to wtedy wrócę. Natomiast ta pani była bardziej przebiegła i powiedziała mi, że w tym momencie ona by mi wysłała od razu dostęp do tego portalu, bo mają taką promocję, że na 14 dni ten dostęp jest totalnie bezpłatny, bez żadnych zobowiązań i przez te 14 dni mogę sobie testować i stwierdzić, czy w ogóle będę zainteresowana dalej kontynuowaniem właśnie dostępu. Natomiast ona potrzebuje tylko dosłownie 3 sekundy potwierdzić moje dane. No i ja, sznurując buty, już będąc przy drzwiach, potwierdzałam jej szybko swoje dane i rozmowa się zakończyła. Następnego dnia otrzymałam maila. No i ten mail był taki, można powiedzieć, niewinny, tak by się wydawało, ale jak zaczęłam się w niego wczytywać, to nagle się okazało, że jest informacja o tym, że oni potwierdzają moją rejestrację na ich portalu. Zaczęłam się zastanawiać, jaką rejestrację? Przecież ja tylko prosiłam o ofertę, a nie chciałam się nigdzie rejestrować. I czytając dalej, na samiusieńkim dole było jedno zdanie o tym, że właśnie się zaczął mój 14-dniowy okres próbny i w trakcie tego okresu, jeżeli nie będę zainteresowana kontynuowaniem z nimi współpracy, to mogę się zalogować na konto i tam gdzieś w jakiejś zakładce złożyć wypowiedzenie umowy, a jeżeli jestem zainteresowana kontynuowaniem właśnie dostępu do tego portalu, to nic nie muszę robić. No już to zdanie wzbudziło moje duże takie zastanowienie i zapaliło czerwoną lampkę w mojej głowie. No i zanim cokolwiek zrobiłam, czyli zanim się zalogowałam do jakiegokolwiek portalu, najpierw przeszukałam internet, informacje na temat tej firmy. No i co się okazało? Okazało się, że to jest bardzo popularna praktyka tej organizacji, że bardzo wiele osób, bardzo wielu przedsiębiorców zostało przez tą firmę oszukanych i właśnie nie doczytało tej informacji, bądź też nawet w ogóle zignorowało tego maila. No i okazało się po tych 14 dniach, że dostali bardzo wysokie faktury do zapłaty, jako właśnie podpisali z nimi umowę i kontynuowali współpracę i chcieli tą współpracę kontynuować. No i że ta firma pozostaje w ogóle bezkarna, że nawet był prowadzony jakiś proces przez prokuraturę w Krakowie, który niestety został umorzony. No a ponieważ ja jestem przedsiębiorcą i w tej rozmowie też występowałam jako przedsiębiorca, to nie chronią mnie takie prawa jak konsumenta, co też jest dość ciekawe. No i można powiedzieć, że ta sytuacja rzeczywiście jakby była dla mnie mocno niekomfortowa. No i chciałam Cię zapytać, czy może też zdarzyła Ci się podobna sytuacja? Też odebrałaś podobny telefon, albo może zgodziłaś się na podobne rzeczy jak ja? No bo jak się okazuje, to moje potwierdzanie danych było tak naprawdę zgodą na podpisanie i zawarcie umowy z tą firmą, o czym zupełnie nie zdawałam sobie sprawy. No i jakby co dalej, prawda? Jak w takiej sytuacji postąpić? Co w ogóle można zrobić? No to bardzo ważne jest oczywiście, aby zachować spokój. No bo jak taka sytuacja się zdarza, taka sytuacja zdarzyła się mnie, no to pojawiło się we mnie bardzo wiele emocji, strachu, złości, poczucia winy, obwiniania się w ogóle nawet o to, że jak ja mogłam być taka głupia. A dodatkowo
zaczęły się również pojawiać w mojej głowie pytania, czemu w ogóle to mnie spotyka? Bo nie wiem, czy Ty, ale ja na swojej drodze rozwoju osobistego wiele razy słyszałam taką teorię i takie zdanie, że to, co się zdarza w naszym życiu, jest naszym odbiciem, naszym lustrem, że w ogóle nasze życie jest naszym lustrem, że jest odbiciem tego, co się dzieje we mnie. No i tak można powiedzieć, właśnie z tego schematu zaczęłam sobie te pytania zadawać. Dlaczego mnie to spotyka? Czy coś jest ze mną nie tak? Natomiast tak naprawdę wiele sytuacji w moim życiu potwierdziło mi, że nie do końca tak jest, że świat jest naszym lustrem, bo jeżeli świat by był moim lustrem i materializowałyby się od razu wszystkie moje lęki, czy wszystkie przejawy, nie wiem, jakiejś złości i tak dalej, no to chyba bym zwariowała. Więc chciałam Cię zapytać, czy Ty też słyszałeś może takie zdania, że właśnie, że świat jest Twoim lustrem. Jeżeli tak, no to podziel się w komentarzu, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. No a właśnie prawo przyciągania nie do końca tak działa i zaobserwowałam to na podstawie wielu sytuacji z życia wziętych, gdzie to, co się wydarza, to tak naprawdę jest bardzo często, albo nawet w 100% sytuacjami, które mają nam służyć, dzięki którym możemy się rozwijać i które w ogóle służą nam w naszym rozwoju. I to lustrem nie jest to, że coś się wydarza w moim życiu, ale informacją dla mnie jest to, jak ja na tą sytuację reaguję, jak postępuję. No a jak można postąpić w takiej sytuacji? W zasadzie oczywiście opcji jest bardzo dużo. Natomiast tak pomyślałam chwilę i stwierdziłam, że można te wszystkie nasze działania podzielić na dwie kategorie. Jedna kategoria to jest działanie z tych negatywnych emocji, czyli emocji przetrwania, czyli ze złości, strachu, poczucia winy. No a skoro tam, gdzie idzie moja uwaga, tam podąża moja energia, w związku z tym cała moja energia idzie w stronę właśnie tego, można powiedzieć, winnego tej sytuacji. Więc emocje jeszcze przybierają na mocy, te wszystkie emocje przetrwania. I tak naprawdę wtedy ja nie mam żadnego dostępu do żadnych kreatywnych rozwiązań. Tylko dalej funkcjonuję właśnie w tej złości, strachu, poczuciu winy. Natomiast druga kategoria działań, które można podjąć w takiej sytuacji, to są działania z poziomu wzniosłych emocji. Wzniosłych emocji, no, czyli emocji miłości, radości, życzliwości itd., itd. No, które dają nam przede wszystkim dostęp do kreatywnych rozwiązań. Dają nam możliwość w ogóle zobaczenia sytuacji z różnych perspektyw i podjęcia działań z większej perspektywy. Więc jak to było w moim przypadku? No oczywiście, tak jak już wspomniałam, buzowały we mnie najróżniejsze emocje, no ale po chwili poczułam, czuję te emocje, w związku z tym, co ja mogę w tym momencie zrobić najlepszego dla mnie? No to wezmę kilka głębokich oddechów i wzięłam kilka takich bardzo powolnych i głębokich oddechów i dzięki właśnie tym oddechom nagle sobie uświadomiłam, że właśnie działanie z poziomu tych emocji, które opisałam, nie jest dla mnie korzystne. Nie jest przejawem miłości do siebie, tylko wręcz przeciwnie. W związku z tym popatrzyłam sobie na te emocje, które się pojawiły, pozwoliłam im w ogóle być. Pozwoliłam, żeby wybrzmiały. Pozwoliłam im się odezwać, nawet im podziękowałam za to, że są takie kochane, że tak chcą mnie chronić. I przytuliłam je, przytuliłam je do serca. I dzięki temu pozwoliłam im odejść. Jak tylko te emocje odeszły z mojego ciała, to nagle okazało się, że pojawiły się jakieś pomysły.
No i pierwszy pomysł, który przyszedł mi do głowy, kurczę, przecież ja mam bardzo serdeczną koleżankę, która jest prawnikiem i do której przecież mogę wykonać telefon. No i wykonałam ten telefon i moja koleżanka mnie tutaj uspokoiła i rzeczywiście przekazała mi wiele bardzo cennych wskazówek w ogóle, jak to się dzieje. Rzeczywiście potwierdziła, że takie sytuacje niestety mogą mieć miejsce, że rozmawiając z kimś przez telefon, potwierdzając swoje dane jako przedsiębiorca, tak naprawdę możemy zawrzeć z tą drugą stroną umowę, o czym zupełnie nie wiedziałam. Następnie także udało mi się odnaleźć grupę osób poszkodowanych, która funkcjonuje w internecie i zadzwoniła do mnie założycielka w ogóle tej grupy. No i też mnie uspokoiła, mówiąc właśnie o tym, że jestem w okresie właśnie tych 14 testowych dni i w ciągu tego okresu naprawdę bez żadnych konsekwencji mogę zrezygnować z tej umowy i że bardzo dobrze, że w ogóle zauważyłam to teraz, a nie po tych 14 dniach, że w zasadzie tutaj więcej miałabym mi do powiedzenia, gdyby już minęło te 14 dni. No i to jeszcze napełniło mnie większym spokojem. No i właśnie w takiej sytuacji, jak się znalazłam, no to zaczęłam się zastanawiać, jaką jest dla mnie informacją ta sytuacja. Że ona nie jest moim lustrem, ale ta sytuacja tylko pokazuje, że być może w trakcie mojego codziennego życia, gdzie mam bardzo wiele spraw, bo będąc przedsiębiorcą, naprawdę tych spraw na głowie jest bardzo dużo, ale jestem przekonana, że także jak nie jesteś przedsiębiorcą, to spraw masz na głowie bardzo dużo. Bardzo często, mi przynajmniej, jestem ciekawa, czy też Tobie, ucieka ta uważność. I jest to właśnie są to takie sytuacje, które mają przypominać o tym, że ta uważność jest naprawdę potrzebna, bo gdybym naprawdę była uważna, to najprawdopodobniej w ogóle ta sytuacja by się nie rozwinęła, bo ja zakończyłabym rozmowę z tą panią i nic by się dalej nie wydarzyło. A jakby z tą uważnością jest o tyle jakby ważna sprawa, że naukowcy to odkryli, że 95% naszych działań każdego dnia jest z poziomu naszego podświadomego umysłu, czyli z tak zwanych programów, które są jakby wgrane w nasz podświadomy umysł. W związku z czym tylko 5% działań jest z poziomu świadomego umysłu. A z kolei, jeżeli ten świadomy umysł jest cały czas zajęty myślami, bo myślimy na temat różnych spraw, różnych problemów, różnych sytuacji, które mamy, nie wiem, do załatwienia, do rozwiązania, no to czasami może się okazać, że w ogóle nie mamy dostępu do świadomego myślenia. Więc pomyślałam sobie, że nagram ten filmik, bo być może właśnie też komuś się przyda. I chciałam właśnie w tym filmiku przypomnieć o praktyce uważności, o tym, aby być naprawdę tak skupionym na tu i teraz. A co w tym pomaga? Bardzo w tym pomaga medytacja. Bo medytując, jesteśmy tu i teraz i medytując, pozwalamy tym myślom przepływać i dzięki temu uspokajamy nasz myślący umysł. On się staje dużo spokojniejszy. I w tym miejscu, w związku z tym chciałabym Cię jeszcze raz zaprosić do praktyki medytacyjnej i do mojego wyzwania, 21-dniowego wyzwania medytacyjnego z medytacją miłości, bo medytacja miłości jest potężnym narzędziem, o którym właśnie, które warto praktykować na co dzień. A to 21 dni jest po to, żeby właśnie ten nawyk w ogóle wprowadzić do naszego życia. I umieszczę link oczywiście do tego nagrania na moim kanale pod tym nagraniem, ale także dla Waszej wygody stworzyłam stronkę, z której możecie sobie pobrać w ogóle tą medytację w formacie MP3, jeżeli tak Wam będzie wygodniej, i też link do tej strony umieszczam pod tym nagraniem. A dlaczego właśnie zachęcam głównie do tej medytacji miłości? Dlatego, że ta medytacja miłości to nie jest tylko wysyłanie miłości do siebie, ale także do wszystkich wokół.
I właśnie w tej sytuacji, co ja jeszcze zrobiłam, oczywiście poza tymi technicznymi sprawami, o których powiedziałam, to także zatrzymałam się i uświadomiłam sobie, że jeżeli ktoś w ten sposób postępuje, czyli stara się kogoś oszukać, czy postępuje wobec nas bardzo agresywnie, chce nas zmanipulować itd., no to jest to przejaw i informacja o tym, że ta osoba jest po prostu bardzo nieszczęśliwa, najprawdopodobniej jej moc nigdy nie została uznana, no i przede wszystkim brakuje jej miłości. I co w takiej sytuacji możemy jeszcze zrobić? I co ja zrobiłam w tej sytuacji? Skontaktowałam się z moim sercem i wysłałam do tej pani i do całej tej firmy bardzo dużo życzliwości i bardzo dużo szacunku i uznania mocy tych osób. Dlatego, że czuję, że rzeczywiście tym osobom bardzo tej miłości, życzliwości i szacunku brakuje. Więc dlatego bardzo jeszcze zachęcam Cię do praktyki medytacji miłości. I pamiętaj, że świat nie jest Twoim lustrem. To, że coś się wydarza w Twoim życiu, to nie jest jakby moment, żeby się za to obwiniać i na wiele rzeczy po prostu nie mamy wpływu, ale na co mamy wpływ, to zawsze mamy wpływ na to, jak my na daną sytuację zareagujemy, co my w danej sytuacji zrobimy i jak postąpimy. I tymi słowami chciałam Ci bardzo podziękować za uwagę i przesłać Ci dużo miłości.